Hi folks, z tej strony Sara. Gdy miała swoje sekrety w Vogue'u, to od tego bym zaczęła. Jestem właśnie, jak widać, po prysznicu, po bieganiu. Wróciłam do biegania. Jest to mój drugi bieg, odkąd wróciłam. Więc zobaczymy, ale czuję się bardzo dobrze, jestem wykąpana i dzisiaj przychodzę z kolejnym makijażem, z kolejnym Get Ready With Me. Czytałam wasz feedback pod ostatnim filmem. Był jeden komentarz, że chcielibyście też zobaczyć, jak ja robię i tłumaczę, jeżeli chodzi o robienie makijażu. Więc dzisiaj zrobimy film bez Q&A, ale pokażę wam właśnie, jak odtwarzam, czy jak robię makijaż i się zbieram. I będziemy robić tak na przemian. Jest okienko na Instagramie z Q&A. Możecie zadawać pytania, wszystkie rzeczy, które wam chodzą po głowie, możecie tam zostawiać. I będziemy robić na zmianę. Wydaje mi się, że jak nie odpowiadam na pytania i robię makijaż, to łatwiej jakby skupić się na makijażu, a nie na dwóch rzeczach naraz. Dzisiaj będziemy robić makijaż, który chciałam wykonać już tak długo i nigdy tego nie zrobiłam. I nie wiem dlaczego. I dopiero ten film zmotywował mnie, czy jakby jest to ta przestrzeń, żebym mogła sobie popróbować i eksperymentować. Dzisiaj będziemy robić makijaż od Gabriette. Widziałam jej Beauty Secrets z Vogue'a. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Gabriette, na przykład jeżeli ogląda mój tata, pozdrawiam i nie wie, kto to jest Gabriette, jest to modelka, jest to tak zwana it girl, czyli taka dziewczyna, która jest teraz na czasie. To jest jak Angelina Jolie w latach 90. Dużo wydaje mi się, że jest inspiracji od Angeliny Jolie. Kto był it girl lat 90. Kate Moss, że tak powiem. Jest ona modelką internetową, personą, tworzyła też muzykę z Charli XCX, zna się z bardzo wieloma osobami. Jej narzeczonym, że tak powiem, jest Mari Healy z 1975. Wydaje mi się, że osoby, które są chronicznie na internecie, wiedzą, o co chodzi. Jest mi bardzo ciepło teraz. O, przyniosę sobie lodu. Chwila. Mam ochotę napić się czegoś takiego nawadniającego i zdrowego. I mam tutaj kolagen, który piję. I mam dwa smaki. Albo jest malina, albo ananas mango. I chyba sobie wezmę malinę. To jest Health Lab Scare, z którymi mam współpracę. Ten film nie jest jakby sponsorowany przez nich. I to jest kolagen, witamina C, hialuronian sodu, ekstrakt z winorośli, witamina A, E. I żeby dobrze mi się jakby rozpuścił ten kolagen, dam tutaj do butelki z wodą. Wow, z lodem. Jeżeli kiedyś piliście kolagen, to on ma taki specyficzny smak i jakby razem z tym połączeniem smakowym, że tak powiem, jest tak jakby znośny i dobry do picia. Jeżeli chodzi o inspirację, to Gabriette prezentuje się w różnych makijażach i tak dalej. Jest też ambasadorką Maca i wyszedł lip liner razem z Maciem i Erika go kupiła, po czym go zgubiła, po czym dosłownie przeszukałam jej samochód 3 razy z nadzieją, że go znajdę, bo miałam wrażenie, że jak go znajdę, to go dostanę, bo Erika już się pogodziła z tym, że go jakby zgubiła, ale nie znalazłyśmy i wszędzie jakby szukałyśmy go. Bardzo mi się podoba ten makijaż, że jest taki chłodny, szary, czy jakby taki czarny, matowy, niezbyt, wiecie, nasilony na oku. Ta czarna kredka jej na linii wodnej oraz jej takie typowe właśnie usta, ładna cera rozświetlona, ale taka delikatna, że nie widać, że ma podkład. Wiadomo, że z jej brwiami ten makijaż wygląda trochę inaczej, ale chciałam zawsze go przetestować na mnie i dzisiaj wieczorem wychodzę na kolację, więc muszę się postarać i musi on wyglądać dobrze, więc przechodzimy. Przejdę do pielęgnacji. Wydaje mi się, że ma przepiękną cerę, przynajmniej na zdjęciach, wiecie, ma taką idealną. Dlatego tak, zacznę od serum. To jest serum z witaminy C i używam ogólnie tej pielęgnacji od paru miesięcy teraz. I'm obsessed. To jest też z Health Lab Scare. I moja cera dosłownie tak się zmieniła. Wydaje mi się, że nie mam żadnych takich przebarwień i nic mnie nie wysypuje i bardzo dobrze nawilża. Ogólnie też zmieniłam biżuterię na srebrną, żeby pasowało pod Gabriette, bo bardzo mi się kojarzy ze srebrną. Nie wiem, czy spiąć włosy, może trochę zepnę. Następnie nakładam krem nawilżający oraz krem pod oczy. Ostatnio przesłuchałam super odcinek od Marty Niedźwieckiej. Piękno narzędzie kontroli czy obszar wolności i tam było ogólnie o intencjach, jakby dlaczego się malujemy i z jakich powodów i że tak w naszym społeczeństwie, czy ogólnie kobiety często malują się po to, żeby wyglądać ładniej dla mężczyzn, czy żeby dla społeczeństwa, dla świata
i tak naprawdę nie malują się dla siebie i nie używają swojej kreatywności i nie używają tego jako właśnie narzędzie do jakby tej swojej ekspresji, jeżeli chodzi o makijaż, jako taką wolność i mogę zrobić co chcę, co czuję, coś co wyraża mnie tego dnia w danym momencie, tylko bardziej właśnie kobiety malują się po to, żeby po prostu wyglądać tak, wiecie, w kanonie i tak jak teraz, jakie są trendy i coś, co się nosi, w czym się dobrze wygląda, czy co wygląda ładnie, atrakcyjne jest i coś, co jest też takie znormalizowane. Próbowanie być w kanonie piękna to jest taka gonitwa za czymś nieosiągalnym, czy za czymś takim perfekcyjnym. Wydaje mi się, że zawsze da się czuć, przynajmniej ja się czuję zawsze niewystarczająca. Oglądam na przykład na social mediach różne osoby, które nagle się wybijają i są na wszystkich okładkach, na wszystkich wybiegach, zwłaszcza modelki, czyli porównywanie się do tego 1% ludzi na świecie, czy do tych osób, które dosłownie pracują swoim wyglądem, to wtedy zaczynam trochę się tak, wiecie, rozbierać na kawałki pierwsze i że to nie tak, że to powinno inaczej wyglądać, że chciałabym to i to. I naprawdę już kiedyś o tym mówiłam, że długo mi zajęła taka akceptacja mojego wyglądu i mojej twarzy. I to jest też na przykład, jak rozmawiałam o tym z moją siostrą, to ona w ogóle nie pomyślałaby, że ja mam jakieś kompleksy odnośnie tego, jak wyglądam, ponieważ jak byłam mała, to zawsze byłam tym dzieckiem, gdzie byłam bardzo chwalona przez rodziców i bardzo taka podziwiana i mój wygląd był bardzo podziwiany. Jak byłam dzieckiem, byłam dosyć słodkim dzieckiem, słodką dziewczynką, byłam też najmłodsza w mojej całej rodzinie. Zawsze słyszałam bardzo dużo takiej praise, czy bardzo dużo komplementów tylko przez to, jak wyglądam. I wydaje mi się, że to też jakoś tak poskutkowało, że później w mojej dorosłości, czy jak byłam nastolatką i tak dalej, to zaczęłam mieć bardzo duże problemy z tym, że mój wygląd to była część jakiejś mojej tam tożsamości i bałam się, że tak tracąc taką moją dziecinność, czy dojrzewając i widziałam, że moje ciało się zmienia i ja się zmieniam, moja twarz się zaczęła zmieniać, bo po prostu zaczęłam dojrzewać i zaczęłam już nie wyglądać jak małe dziecko, to u mnie wtedy jakby się zaczęły te wszystkie takie zaburzenia i body dysmorphia i zaburzenia odżywiania, też taka duża obsesja na punkcie mojego wyglądu. Nakładam taki primer rozświetlający i właśnie słuchając tego podcastu, to zaczęłam tak myśleć, wydaje mi się, że już jestem świadoma tego, że jak maluję się, to chcę wyrażać siebie, czy wyrażam siebie, ale też widzę, jak tak nieświadomie przez to, co oglądam i konsumuję, mam jakąś taką wizję na świat, jak ja powinnam wyglądać, a nie jest to takie w oparciu o mnie. I w tym podcaście jest właśnie powiedziane, że nawet jak my myślimy, że robimy coś w oparciu o nas i to, co nam się podoba, to często nieświadomie nadal to może być pod wpływem tego, co mówi kultura, co jest nam popychane też przez konsumpcjonizm. Najczęściej potrzebujemy mniej rzeczy niż więcej, ale też jakby to jest kolejna jakaś narracja i się zaczęłam tak zastanawiać jakby dla kogo my robimy te make-upy, dziewczyny? Jeżeli robimy dla siebie, bo chcemy się jakoś, nie wiem, wyrazić, czy sprawia nam to frajdę, tak jak mi teraz, nakładam korektor wszędzie, gdzie mam jakieś zaczerwienienia, to okej, ale jak na przykład malujemy się, żeby, nie wiem, komuś się przypodobać, myślę, że fajnie jest dojść do takiego momentu, gdzie my nie chowamy się pod makijażem, tylko wykonujemy ten makijaż jako ekspresja siebie, naszej osoby, że tak powiem. I na przykład teraz mam taki okres, gdzie bardzo mało noszę makijażu, że opanowałam sobie taką rutynę, że tak powiem makijażową, taki make-up, no make-up, że nakładam, robię pielęgnację, później takie rozświetlające serum, co teraz dawałam, czeszę tylko brwi, podwijam rzęsy zalotką i daję konturówkę na usta i tyle. I rozświetlacz do kącików, to jest bardzo ważne, to robi całą robotę. I wychodzę i bardzo dobrze się czuję w takim makijażu. Pamiętam, jak mieszkałam w Warszawie, to musiałam mieć full face of make-up i bez tego ani róż. Nie czułam się dobrze w miejscach publicznych, a teraz mam tak, że jak wychodzę bez makijażu, czy nie miałam czasu, żeby się pomalować, albo po prostu po ludzku mi się nie chciało malować, to nadal czuję się okej. Nie wpływa to tak bardzo na to, jak ja się czuję na przykład w miejscach publicznych, że jak, nie wiem, ktoś podejdzie, albo będzie tam ktoś, kogo wiecie, znam, to nie zawstydzam się, bo nie myślę tak o swoim wyglądzie wtedy. I myślę, że dlatego też chciałam zrobić taką serię, gdzie będę robiła różne makijaże i próbowała, żeby naprawdę wychodzić z tej takiej strefy komfortu i przełamywać te wszystkie takie, że
o, mój makijaż po prostu musi być ładny i muszę ładnie wyglądać, tylko wiadomo, teraz będę eksperymentowała i robię to, co chcę zrobić. Zawsze chciałam zrobić makijaż od Gabriette, ale później chcę jeszcze bardziej poeksperymentować, żeby ten makijaż był taką moją formą ekspresji, ponieważ jak tańczyłam tańc towarzyski, nie wiem, czy znajdę jakieś zdjęcia. Jak znajdę, to wam wkleję. Ja miałam czarne cut crease, czarny eyeliner, czerwone usta, srebrny brokat, sztuczne rzęsy, brwi pomadą, jakby damn. Kochałam cały ten proces. Zajmował mi on jakoś godzinę, później włosy godzinę. Ja spędziłam, odkąd zaczęłam tańczyć, wydaje mi się, że zaczęłam się mocno malować, jak miałam jakoś 12 lat. Wtedy było można już tak mocno malować. Więc od 12 roku życia do 17 roku życia prawie co weekend robiłam tak naprawdę full on beat i tak sztuczne rzęsy. Jeżeli ktoś jest w świecie tańca towarzyskiego albo ogląda Taniec z Gwiazdami, to wie, o co chodzi. Więc to jest moje zaplecze, że tak powiem. To jest moja przeszłość. Użyłam 2 korektorów. Jednego takiego w moim kolorze, co używam na co dzień, tam gdzie mam zaczerwienione. A pod oczy użyłam taki z L'Oreala, który jest w kolorze 1N Light Clear. Lekko tylko pod oczy, bo widziałam, że ona nakłada korektor pod oczy. Czasami wydawało mi się, że Gabriette ma takie mega, wiecie, worki pod oczami, ponieważ też to było takie modne i trendy, żeby nie nakładać i żeby mieć taki look trochę zmęczony, ale ogólnie to widzę, że ona nakłada, tylko ma po prostu bardzo wyraźne te worki tutaj pod oczami, dlatego je tak zakrywa, ale one i tak przebijają i wygląda to dosyć naturalnie. I tu mam taki chłodny brąz. I chciałabym wykonturować moją twarz tak, jak powinnam konturować, ponieważ każdą twarz konturuje się inaczej. U mnie to idzie w tą stronę. A wiecie, czego najbardziej nie lubię? Czy jest taki moim pet peeve? Kiedy czuję, że ktoś wymaga ode mnie, żebym się pomalowała. Kiedyś czułam to na przykład od mężczyzn, że jak się gdzieś wychodziło, wiecie, na miasto, czy na imprezę, czy do znajomych, to czułam taką presję, że powinnam nałożyć ten makijaż, pomimo, że on może, nie wiem, jakoś za dużo według mnie nie zmienia, chociaż nie wiem. Ale miałam takie sytuacje, gdzie odczułam, czy na przykład w miejscu pracy, taka presja, żeby mieć ten makijaż i jakoś się tak prezentować. I też z doświadczeń moich koleżanek wiem, że na przykład jak gdzieś pracowały, to usłyszały od swojego szefa, czy by mogły nakładać więcej makijażu. Co jest... nie wiem jak się z tym czujecie. Z jednej strony staram się zrozumieć ich perspektywę, że pracuje się na przykład w restauracji, czy gdzieś, gdzie ma się do czynienia z ludźmi i kształtujesz, czy tworzysz jakiś, nie wiem, image, co wydaje mi się, że tylko w Los Angeles się robi, bo no nie wiem, czy może w jakichś takich prestiżowych restauracjach, albo też wiecie, że zatrudnia się tylko ładne osoby. To jest też czasami w niektórych miejscach rzecz. Ja bym chyba po prostu nie pracowała w takim miejscu, gdzie ktoś mi mówi, jak ja mam się prezentować. Z jednej strony rozumiem, że jakby your employees, osoby, które zatrudniasz, są jakby wizytówką ciebie, twojego biznesu, a z drugiej strony to jest tylko makijaż. I co to ma za znaczenie, jak ty wyglądasz, kiedy witasz klienta? Chyba bardziej chodzi o to, jak ty witasz tego klienta, co nie? Wydaje mi się, że w Los Angeles jest bardziej ważne to, jak wyglądasz, a na drugim miejscu jest to, w jaki sposób witasz klienta. Yep. Wyrzuciłam mój beauty blender, ponieważ uznałam, że po ilu latach? 4 latach może? 3 latach używania nadaje się do wyrzucenia. Nałożę trochę tutaj pudru, ponieważ ostatnio jak używałam go przy ostatnim makijażu, to tak mi ładnie wygładził cerę. To jest NYX HD Finishing Powder Translucent. Wydaje mi się, że mam ładną bazę taką zmatowioną, ale z drugiej strony rozświetloną. Nie wiem, czy ona nakłada róż. Wydaje mi się, że czasami ona nakłada, czy w tym Beauty Secrets ona nakładała taki, chyba z Kylie Cosmetics, taki mocno różowy. Ja użyję takiego brudnego różowego, to jest tak naprawdę szminka, bo wydaje mi się, że on jest taki właśnie bardziej chłodny. Też jak słuchałam tego podcastu, to w jednym momencie naprawdę czułam się taka zagubiona, ponieważ ekspresja i malowanie się dla siebie nie łączyła mi się z tym, że będę ładnie wyglądać, że jakby ekspresja i kreatywność to nie jest taki ładny makijaż, tylko to jest, wiecie, jakieś szalone oko i tak dalej i wiecie, coś takiego brokat i wtedy robisz ten makijaż dla siebie, bo jak się malujesz mocniej, to raczej, czy jakby w zależności, ale wiele mężczyzn woli kobiety
wiecie, żeby miały makijaż, ale żeby go nie było widać. Więc sobie łączyłam to tak, że tylko taki makijaż, wiecie, taki ekstremalny, przerysowany może być takim makijażem, twoją ekspresją, a teraz jakby wiem, że nawet robienie takiego makijażu w stylu Gabriette, jakby to jest twoja ekspresja, że tak powiem, czy moja, ponieważ ja poczułam, że chcę to zrobić. I to nie musi być jakieś, wiecie, przykolorowane i takie karykaturalne. Nałożę teraz też rozświetlacz. Dziewczyny, nakładanie pudru robi ogromną różnicę. Jak ja oglądam moją cerę w lustrze, to ona zupełnie inaczej wygląda, jak ja nie nakładam tego pudru. Każdego dnia uczę się czegoś nowego. To jest mój ulubiony rozświetlacz MAC Soft and Gentle. On jest ze mną od liceum, czy nawet od gimnazjum i wygląda w taki sposób. I dalej ze mną. A tak, chciałam poruszyć, czy jakby tak zainicjować taką rozmowę o tym, dla kogo my robimy ten makijaż i kwestionować wszystko i to, co my oglądamy i czy my śledzimy, czy jakby staramy się zmienić w jakiś sposób, żeby się przypodobać, żeby być w trendzie, w kanonie piękna. Czy robimy, bo czujemy, że chcemy to robić, ale z takiego miejsca ja lubię siebie, poeksperymentujmy, popróbujmy because it's fun, a nie lubię siebie, chcę się zmienić, chcę się wpasować, chcę inaczej wyglądać. Myślę, że to, co mi pomogło, bo na terapii na przykład dużo gadałam o akceptacji mojej twarzy i wydaje mi się, że miałam też dużą taką dysmorfię, jeżeli chodzi o wygląd swój, przez to, że cały czas nagrywam i jak widzicie, jesteście bardzo blisko mnie, a ja później to edytuję na komputerze przez parę godzin. Wydaje mi się, że miałam taką dysmorfię trochę twarzy, że nie wiedziałam, jak wyglądam, że ja dostałam ćwiczenie od mojej terapeutki, że musiałam stać przed lustrem, patrzeć się na moją twarz i się wypłakać. Dosłownie wypłakać to, co czuję wobec siebie, bo nie były to przyjemne rzeczy, jeżeli chodzi o kompleksy i to pomogło. I teraz czuję się całkiem dobrze z moją twarzą, jakby nie mam tak, że jestem piękna, albo coś mi się nie podoba, tylko jestem taka neutralna i wtedy czuję się najlepiej, jak jestem neutralna. Jak nie ma takiego, czuję się, że jestem jakaś lepsza, czy wyglądam jakoś lepiej, czy wyglądam gorzej, tylko jest jak jest, to jestem ja i tyle. I tyle. I nie ma to znaczenia. Ponieważ słuchanie takie z zewnątrz, jak byłam mała, że jestem prześliczna i że jakby same usłyszałam takie komplementy, I think it fucked with my head, że tak powiem. I nie miałam właśnie jakiegoś takiego superior complex, dużo mówię po angielsku. Uderzyło mi to do głowy, jak słyszałam dużo komplementów, jak byłam mała, ale to nie poszło w taką stronę, że wow, wyglądam lepiej niż inni, czy jakby czułam się piękniejsza niż inni, tylko to poszło w drugą stronę, gdzie ja zaczęłam bardzo zwracać uwagę na to, jak ja wyglądam i że to ma znaczenie. Jak jestem piękna, to dostaję dużo miłości i że to ma ogromną wartość i że to jest ważne, jak się wygląda. I wiem, że całe moje środowisko nie chciało tego mi zrobić, nie robiło tego specjalnie, tylko ja jako dziecko sobie tak to zinterpretowałam. That's why I'm in therapy. Robimy oko. Potrzebuję jakiegoś takiego... Chyba chcę pójść bardziej w siwy. Taki brązowy siwy, żeby zrobić coś zupełnie, wiecie, innego niż zawsze. Mam czarną kredkę do oczu, więc może spróbuję ją dać tutaj na, wiecie, na dłoń i później pędzelkiem sobie to zgarnę i wyjdzie mi jakiś taki bardziej chłodnawy, szary kolor. Wiecie jeszcze, jak mi się podobał makijaż? Jak jest czarny cień z brokatem. Bo przejechałam sobie trochę palcem, a miałam tam rozświetlacz. I to wygląda ładnie. I to nie musi być jakiś taki, wiecie, perfekcyjny, że tak powiem, make-up. Okej, ryzykuję i nakładam też biały puder. Albo biały cień. Okej, to się trochę osypało, ale za chwilę to naprawimy. Ona ma na całej powiece to. Rozblenduję to białym. Tu za chwilę zgarniemy, ale spoko. I myślę, że jedna rzecz to jest ekspresja i eksperymentowanie z makijażem w domu, a druga sprawa to jest wyjście z domu w tym makijażu, bo ja na przykład mam często tak, że jak wychodzę w czymś bardziej takim crazy, to często mnie bierze, zwłaszcza jak widzę dziewczyny, które są w jakimś takim prostym makijażu, wiecie, takim normalnym, to mam takie wow, chciałabym teraz wyglądać normalnie, a nie, że I'm trying too hard, ale wszystko jest to w głowie i
powoli się przełamuję, bo naprawdę chciałabym spędzić ze sobą, nie wiem, choćby nawet pół godziny i żeby malować się, puścić sobie muzykę i mieć taki girl time. Jest siwo, jest siwo. I patrzcie, zrobiłam to z czarnej kredki. Everything is possible, guys. I teraz zrobimy jej sławny eyeliner. Pomaluję się do kamery. I ona ma to też w kąciku oka. Właśnie miałam taką fazę, gdzie robiłam brązową linię wodną i miałam takie... To była moja rockstar era, jeżeli ktoś pamięta, w zeszłym roku. A czarny trochę zawsze był taki za mocny. But it's so fun. Dodałam też trochę do wewnętrznego kącika, żeby to tak, wiecie, połączyć. Nie będę tego rozmazywała, ponieważ często moim błędem jest, że zaczynam pędzlem jakby rozblendowywać i ten czarny schodzi na dół na tą linię, no po prostu na dolną powiekę, więc wezmę tylko tak przetrę, żeby to wyglądało bardziej tak smudged i naturalnie, ale nie rozcieramy. Nie wiem, czy ona maluje rzęsy. Muszę sprawdzić na Beauty Secrets, bo tak szczerze, no idea. Mascara at night. This is the Pat McGrath mascara and I love. Powiedziała, że nakłada tylko maskarę na noc, jak wychodzi w nocy. I szczerze, I get it. Ja mogłabym jakby tak chodzić bez pomalowanych rzęs na co dzień. Myślę, że zrobię usta i później zdecyduję, czy chcę pomalować rzęsy, czy nie. Usta jako bazę nakładam konturówkę z Kylie Cosmetics w kolorze Coconut, ponieważ ta konturówka się mega długo trzyma. To jest dosłownie, już o tym tyle razy mówiłam, to jest najlepsza konturówka, jaką kiedykolwiek miałam w moim życiu. Konturówki Kylie Cosmetics. Kiedyś myślałam, że to jest jakiś duży hype i tak dalej, ale przetestowałam dużo i naprawdę to jest już moja druga, bo też na bardzo długo wystarczają. Więc to jest ten kolor Coconut i teraz na górę dam chłodny brązowy Benefit My Brow Pencil w kolorze, nie wiem w jakim, ale to jest taki właśnie cold brown. Pojadę tutaj po konturze. A środek ust, żeby został jak najbardziej różowy, więc nałożę balsam, taki lip oil z Lancome i on jest taki baby pink, że tak powiem. I wydaje mi się, że tak podkreśli te usta, że są takie baby pink naturalne. Okej, podoba mi się i chciałabym jeszcze zaznaczyć swoje piegi trochę. Robi się trochę ciemno, ponieważ jest zachód słońca. I teraz pytanie, czy malować rzęsy, czy nie? Wiecie co? Chyba nie będę malowała. Chyba mi się podoba właśnie bez pomalowanych rzęs. Albo dobra, lekko, bo widzę, że ona ma lekko pomalowane. Robi się ciemno i trochę podsuszyłam włosy, ale nie podobały mi się, jak wyglądały takie, wiecie, proste, więc wzięłam je, spięłam jeszcze w koka na chwilę, żeby one jednak miały jakąś taką teksturę i poprawiłam jeszcze usta i wklepuję też ten bronzer, którym się konturowałam. Pierwsza myśl, która mi przyszła, jeżeli chodzi o stylizację, to miałam takie, ubiorę czarną kurtkę skórzaną, czarne spodnie, czarne buty, ale wtedy byłabym dosłownie jakby kopią Gabriette, a nie chodzi o to, jeżeli chodzi o ekspresję. Dlatego pomyślę, w co się ubrać i zaraz wracam. Okej, jednak poszłam trochę w klimaty Gabriette. Mam na sobie taki sweter na guziki, który dałam po prostu na ramię, żeby było bardziej wieczorowo. Okej, poszłam totalnie w klimaty Gabriette. To jest skończony makijaż. Dajcie mi znać, jak mi wyszło, co uważacie. Chcę jeszcze zrobić ten makijaż kiedyś w ciągu dnia, bez pomalowania jakby rzęs, bo bardzo mi się to podobało i zawsze myślałam, że jak się nakłada czarną kredkę, wiecie, na linię wodną, to jest takie trochę za mocne i nie. A teraz I kinda love it i chcę kupić sobie szare cienie, przynajmniej jeden szary cień albo czarny. Podobają mi się, jak są powieki właśnie na szaro, a nie na brązowo. Szczerze, to było to mega fajne do odwzorowania i na pewno jak będę wychodziła na miasto, to będę malowała się w taki sposób, bo podoba mi się bardzo. Może jeszcze pójdę podsuszyć włosy, ale tak, to było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli macie jakieś makijaże, które chcielibyście zobaczyć na mnie, odwzorować, możecie mi wysłać na Instagramie albo tutaj do mnie napisać, wysłać mi link do pina na Pinterestie na przykład. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Ja muszę naprawdę już uciekać. Ściskam was mocno, trzymajcie się, mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, a jak nie, it's okay, bo to jest życie. Okej, dziękuję wam i do zobaczenia
za tydzień. Albo w podcaście w weekend, prawdopodobnie.